witam moich widzów. Dzisiaj też taki spontan. Kalifornia, jesteśmy nad Los Angeles, niedaleko Santa Clarita. Tam miał wypadek, zginął Paul Walker. Byłem w tym miejscu już wiele razy. Jest odcinek, bardzo krótki, w postaci takiego jakby podkład muzyczny. Mnie tam nie ma. Puściłem, słuchajcie, drona z miejsca, gdzie on jechał i do miejsca, gdzie on zginął, miał wypadek, gdzie uderzył w drzewo. Tam sobie to możecie przeskrolować i zobaczyć, gdzie dokładnie zginął Paul Walker. Jutro zrzucam w Los Angeles, niedaleko Long Beach, i co dalej zobaczymy. Słuchajcie, o czym będzie ten odcinek? Mam dużo bardzo materiału, nie mam kiedy go montować, jestem bardzo zajęty. Robię coś po prostu w Polsce. Tutaj każdy mój wolny czas i nie tylko, angażuję się tam, ponieważ dopinam, spinam pewien bardzo ważny dla mnie temat. To już się generalnie dzieje, to się już generalnie, można powiedzieć, tutaj z mojej strony kończy. Będę miał więcej czasu na nakręcanie dla Was jakichś tam filmików. One nie są nie wiadomo jakie, ale są prawdziwe, to jest na pewno. Także zapraszam Was na ten filmik z Cape Canaveral. Tym razem, zanim przejdziemy do filmu, powiem Wam o pracy. Słuchajcie, od kiedy wróciłem z Polski, to jest od 2 miesięcy, jest bardzo busy, czyli jest tej pracy bardzo dużo. Jeździmy w tej nazad, spójrzcie, gdzie byłem teraz na przełomie dosłownie nawet niecałego tygodnia. No właśnie, Phoenix, Los Angeles, Chicago, wschód, Washington DC, powrót do tutaj na zachód. Jeździmy, słuchajcie, naprawdę dużo, zarabiamy dużo więcej pieniędzy niż w moim filmiku, którym opowiadałem, ile zarabia amerykański tracker. Zarabiamy troszkę więcej, jeździmy troszkę więcej. Jak to długo się utrzyma? Wszyscy nad tym myślimy. Jutro, według mnie tutaj jest wtorek. Jeśli tutaj ja zrzucę właśnie to, spójrzcie. To się okaże, czy jest bardzo busy, ponieważ to jest wtorek, tu są takie zależności, to nie jest tak na przerzutach w Polsce, że gdzie jesteśmy, tam jedziemy i tak dalej. Tutaj jest ważny dzień tygodnia i ważne jest miejsce Ameryki, w jakim my przebywamy, ponieważ ja już w środę raczej nie będę ładował. Właśnie tak miałem ostatnio, gdzie miałem dzień wolny w LA, w Las Vegas, ale raczej ładujemy gdzieś indziej. We wtorki tej pracy zależy, 2 dni stania, czekania, kompletowanie ładunku na piątek, żeby jechać po weekendzie do Chicago. Tutaj się jutro okaże, słuchajcie, czy jest busy, bo jeśli będzie busy, to nawet mogę jechać bardzo szybko na wschód, na piątek i tak dalej. Ja to będę jutro wiedział. Czyli tak, jeździmy, jest busy. Czy tutaj te drive-eny tak zwane, to są takie europejskie, polskie izotermy. W tych izotermach pamiętam, że woziło się odzież, ale to są drive-eny. Podobno na drive-enach i na reeferach też się troszkę ruszyło. Rejty poszły do góry. Jak bardzo w sumie nie wiem, nie interesuję się tym już. Nie chcę o tej pracy w ogóle słyszeć. Wykonywałem ją ponad 20 lat i nigdy więcej. Flatbedy to jest moja praca i tak pozostanie, podejrzewam, już do końca mojej pracy zawodowej. Słuchajcie, oglądamy Cape Canaveral i Centrum Lotów Kosmicznych imienia Johna Kennedy'ego. To nie jest nie wiadomo co, ale będziecie tam dzięki mojej kamerze. Będę Wam opowiadał tam, gdzie jestem, co robię i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, chociaż może nie powinienem mówić, czy ja tam sobie tak mogę pojechać i patrzeć obojętnie gdzie, zaglądać, jechać tu, jechać tam, zaglądać wszędzie. Obejrzyjcie mój odcinek i zobaczycie, jak to jest wjechać ciężarówką załadowaną do Centrum Lotów Kosmicznych NASA. Słuchajcie, tam właśnie dosłownie ja byłem
Ja byłem od tego miejsca startu może jak tutaj stąd do, no trochę dalej jak do tego tam wzgórza. Tam jest ten budynek, centrum lotów, cała, wiadomo, komputerownia. I tam parę dni temu wystartował statek Orion z misją Artemis II w kierunku Księżyca. Dookoła mają powrócić za około tygodnia. Tam właśnie byliśmy, słuchajcie, także warto zobaczyć to miejsce, skąd właśnie wystartował Orion, Artemis II, bo już się pogubiłem w tych nazwach. Mniejsza z tym. Ja robię dzisiaj trening. Dzisiaj w sumie ja zawsze rozgrzewam się, robię parę ćwiczeń, to jest pompki, wymachy, rozgrzewka, lekki ciężar na klatkę piersiową, ale dzisiaj robimy generalnie barki. Wczoraj robiłem dwugłowy ramienia, czyli tak zwany biceps. Wróciłem do ćwiczeń na brzuch. Nie robiłem tego z uwagi na kręgosłup. Kilka lat temu wstrzyknięto mi bakterię. Miałem poważny problem, wylądowałem w szpitalu, myślałem, że umrę. A mniejsza z tym. Wracam do treningów na brzuch. Kiedyś tu był potężny ABS, na razie go utraciłem, ale mimo to, że ja mam dobry metabolizm, zdrowo się odżywiam, po prostu nie tyję. Was też zachęcam do... Słuchajcie, ja tę ławeczkę, no nie tę, ale podobną woziłem w Europie kupę, ponad 2 dekady temu, gdzie jeszcze ludzie sobie robili zdjęcia. Słuchajcie, policja w Czechach przyjeżdżała, on wysiadł, co to jest, położył się, poćwiczył, ten kolega mu zdjęcia i tak dalej. Ludzie nie wiedzieli w ogóle. W tym momencie ja wiem, że to się zmienia, że coraz więcej chłopaków ćwiczy na przerwach w Polsce. Tutaj tak rzadziej widzę, nawet bardzo rzadko powiedziałbym, ale to się zmienia w Polsce. Także super, no dbajmy o siebie, ćwiczmy, bo mamy tylko jedno życie. No i tyle w temacie. Zapraszam Was do obejrzenia mojego filmiku. Nie wiem jak on wyjdzie w montażu, 15-20 minut. Także widzimy się w moim kolejnym filmie. Może zmontuję, bo mam tego bardzo, bardzo dużo. Może zmontuję po prostu też z Las Vegas, jak miałem day off, czyli dzień wolny w moim tripie LA, Chicago, potem Detroit. Także nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Nie patrzę, nie myślę. Ale w tej robocie nauczyłem się jednego. Spokoju. Jeszcze kilka mil i dojadę do celu. Do miejsca, z którego człowiek odrywa się od ziemi. Ja cały czas jestem na ziemi, na asfalcie, w traku, w robocie. I powiem szczerze, to właśnie lubię. Bo tak naprawdę w tej robocie nie chodzi tylko o dojazd. Chodzi o drogę, o te setki mil, godziny ciszy, własne myśli. Ten moment, kiedy widzisz, że znowu dowiozłeś temat do końca. Jedni patrzą w niebo i marzą o kosmosie. A ja jadę drogą i wiem jedno. Każda wielka rzecz zaczyna się od zwykłej roboty. Od wstania, od jazdy, od cierpliwości. Przylądek Canaveral. Miejsce, gdzie startują rakiety. Miejsce, które pokazuje, jak daleko może dojść człowiek, jeśli naprawdę tego chce.
I powiem jedno. W życiu bardzo dużo zależy od tego, czy umiesz jechać dalej. Kiedy jest nudno, kiedy jest ciężko, kiedy jest daleko do celu. Bo wielkie rzeczy nie dzieją się od razu. Najpierw jest robota. Ta zwykła robota. Codzienna. Często ciężka. Tutaj, na Cape Canaveral w NASA, jest też inna firma oprócz SpaceX. Lockheed Martin. Współpracują z NASA od dekad i oficjalnie są głównym współtwórcą programu kosmicznego. Statek, kapsuła Orion i obecna misja Artemis II to też zasługa firmy Lockheed Martin. Lockheed Martin to też uzbrojenie. Patrioty, HIMARSy, systemy przeciwlotnicze. Mega zaawansowana zbrojeniówka. No dobra, coś wydaje mi się, że tutaj niestety już jest pozamykane.
Zobaczmy tutaj. Nie ma aut, nie ma nikogo. To nie może być otwarte. Poprzednim razem jak byłem, wjeżdżałem innym wjazdem. Południowym wjazdem. Ja muszę to zrzucić, bo rano muszę być w Miami. Damn it. Jest. I'm ready if you are. Okay, I'm going follow you, yeah? Yeah, you're gonna follow me. They're gonna expect you. Okay, thank you. No dobra. Jedziemy za tym gościem na bramę główną. Tam jest szczegółowa inspekcja. Panowie, pierwsze pytanie, kurwa, gościa z security, czy mam star, kurwa, na moim ID?
Tutaj raczej bez problemu. Wjazdy do jednostek wojskowych są bardziej stresujące. Więcej inspekcji. Trzeba otworzyć wszystkie luki, toolboxy, skrytki. Oglądają wszystko. Tutaj nie wolno mi pod żadnym pozorem skręcić inaczej niż ten człowiek przede mną. Escort. O co chodzi z tym Real ID? Od kilku lat rząd wprowadził gwiazdkę w prawym górnym rogu. Ta gwiazdka informuje, to jest złoty kolor gwiazdy. Ta gwiazdka informuje generalnie, czy ktoś tutaj jest US citizen i jest legalnie, czy po prostu przyjechał na wizie pracowniczej i zrobił prawo jazdy. Zawodowe prawo jazdy. Taki ktoś nie wjedzie do takich obiektów jak jednostki wojskowe czy Centrum Lotów Kosmicznych. Właśnie tutaj.
Ten człowiek dzwonił. Tam zaszło około 20 minut. Poinformował mnie, że jednak tutaj nie mogą tego przyjąć. I musimy podjechać obok do SpaceX. It's okay right now. The mirror. It's okay, it's okay. It's okay. You can turn left right now.
Wbrew pozorom Floryda słoneczna, ale jest raczej chłodno. Zimny wiatr. Wyjeżdżam i od razu grzeję do Miami.